teraz świąteczne łosie, renifery albo cokolwiek, co to oznacza. A to oznacza, że już naprawdę mamy taki, proszę Państwa, świąteczny nastrój, bo święta już za chwilę. Ja właśnie widzę, jaki masz nastrój. Wiesz, ale widziałeś uśmiechniętego łosia albo renifera? Nastrój, jest wesoło, święta tuż. A ja mam wesoły nastrój, dlatego że będziemy dzisiaj robić coś słodkiego. No dobra, ale zdejmujemy te głupawe różki. Nie, okay? zdejmujemy, tak. Różki na bok, zabieramy się do roboty. Bo jeszcze nam potrawa nie wyjdzie. Dużo tutaj nie może nie wyjść i dużo tutaj nie ma do wychodzenia. To jest bardzo prosty, przedświąteczny przepis, ponieważ, drodzy Państwo, wiemy, że jesteście bardzo zapracowani i na pewno macie pełne ręce roboty. Dlatego mamy coś pysznego, prostego i bardzo zdrowego dla Was. Szybkiego. Zapraszamy na piernikowy krem z fasoli. Ugotowaliśmy fasolę. Najpierw moczyliśmy ją przez noc, następnie gotowaliśmy i ona się, jak widzicie, odrobinę rozgotowała, ale to żaden problem. A wiecie ona dlaczego? Musi być dobrze ugotowana. Wiecie dlaczego wybraliśmy fasolę duży jaś? Dlatego, żeby można było w kilkunastu ruchach pozbawić fasolę łupinek. Czyli żeby ją można było przynajmniej częściowo ograbić z łupinek. Postaramy się to zrobić w całości oczywiście, bo fasola bez łupinek będzie delikatniejsza. Ta fasola ma w ogóle bardzo delikatną łupinkę i jeżeli taką będziecie mieli, to właśnie zobaczcie. Chciałem zauważyć, że czasem jak jest delikatna fasola z delikatną łupinką, to nawet nie musicie się w to bawić. Ja widzę, że w tej jednej partii fasoli niektóre łupinki schodzą bardzo łatwo, inne łupinki nie chcą schodzić w ogóle. No to tak to jest właśnie. Ale ona jest mięciutka, jest delikatna i przez to konsystencja kremu będzie bardziej taka smoothie. Czyli delikatna. I kremowa. No dobra, koniec tej brudnej roboty. Odkładamy to na bok. Bardzo brudna, jak widać. Bardzo. O, proszę bardzo. Kuchnia wstępnie posprzątana, zabieramy się do roboty. Mamy przygotowaną bazę naszego kremu, czyli obraną fasolką, mięciutką. Wiecie, dlaczego fasola nadaje się i do słonych, i do słodkich past i kremów? Dlatego, że sama w sobie w smaku jest neutralna. Więc może być i słodka, i słona, i ostra, i kwaśna. A teraz przyszedł moment na to, by podprażyć orzechy włoskie, ponieważ prażenie orzechów wydobywa ich aromat. One pochodzą z zielonego zakątka Atelier Smaku, ale nie dokładnie. Leżały tam pod śniegiem, wczoraj je zabrałem. Dzisiaj koleżanka jak się rozpędziła. Czyli pochodzą z zakątka. Pochodzą, bo leżały tam pod śniegiem. Ja je zabrałem, koleżanka w kuchni je posiekała, są już gotowe. Niedokładnie z zielonego zakątka, ponieważ działka obok, sąsiad z Dzichu ma pięknego orzecha i się z nami orzechami dzieli, a my się odwdzięczamy innymi rzeczami, które u nas rosną, a u niego nie bardzo. To ja teraz, zanim się podgrzeje patelnia, jeszcze Wam o jednej rzeczy powiem. Mirek ostatnio widział za naszym płotem wiewiórkę w lesie. I on specjalnie dla wiewiórki wyłożył orzechy u nas na stoliku, bo ona tam przyjdzie i weźmie. A ja mówię, Mirek, czyś ty zgłupiał? U Zdzicha jest taki piękny orzech, a wiewiórki chodzą po drzewach. Wiewiórka była nasza, powinna brać orzechy od nas. Orzechy prażymy tak, żeby ich nie przypalić, a żeby tylko wydobyć ich aromat. A tutaj mamy fasolę, do której oczywiście musimy dodać przyprawy, gdyż inaczej nie będzie kremem piernikowym. Przyprawy piernikowe. Możecie zrobić sobie sami przyprawę, a możecie kupić gotową. Ja dałam takie, które bardzo lubię i które zawsze mi się kojarzą ze świętami. Jeśli macie ochotę na naszą przyprawę piernikową, przepis znajdziecie tutaj. Ale ja dzisiaj nawet nie użyłam naszej przyprawy, tylko skomponowałam sobie taki własny zestaw. Wy możecie. Najwięcej jest cynamonu i w równych proporcjach goździka mielonego, imbiru suchego mielonego i kardamonu. I dorzucamy również, też w formie przyprawy, troszeczkę sproszkowanego karobu i kakao. Tak, żeby to nie były pierniczki czekoladowe, tylko żeby trochę tego kakao się tu znalazło. Orzechy się prażą. A ja Wam zdradzę jedną małą tajemnicę. Znacie nasz hummus daktylowo-kakaowy albo zwany hummusem czekoladowym w tym przepisie, to tutaj nad Joli głową.
On jest dość podobny do tej pasty, ale nie do końca taki, ponieważ jest mniej piernikowy, aczkolwiek delikatną, i bardziej czekoladowy. Cynamonową nutę on ma. Także jeśli ktoś ma ochotę, to przepis pokazałem gdzie, a jeśli ktoś ma ochotę ruszyć do naszego sklepu, proszę bardzo, też może ruszyć tutaj. Normalnie dodałabym melasy z karobu, ale nie chcę, żeby ten krem był zbyt karobowy, więc dlatego dodaję syropu z agawy. Ale ten syrop, zobaczcie, jest taki trochę ciemniejszy, bo to jest taki syrop eko. Dodajemy go, gdyż krem musi być słodki i całość miksujemy. Orzechy się podprażyły, wyłączamy palnik, przesypujemy je na bok, żeby dalej się nie przypalały. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, możecie go polubić, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście w tym roku, gdy naciśniecie ten dzwoneczek, który jest na dole i włączycie wszystkie powiadomienia, zawsze dowiecie się, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni o 18:30 w niedzielę, bo zawsze wtedy jest premiera nowego odcinka. Jak macie ochotę na zakładkę ze świątecznymi przepisami, wszystkie są tutaj nad Joli głową. Komentujcie i zadawajcie pytania na YouTubie, na Instagramie i na Facebooku. Pamiętajcie też o tym, że rozdajemy darmowe e-booki w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 20 podczas live'a. Wystarczy się zapisać do naszego newslettera. Nasze odcinki są tłumaczone oczywiście na język angielski. Jak jeszcze nie macie prezentu na Boże Narodzenie, możecie nabyć sobie albo komuś tę oto książeczkę, czyli 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską z bardzo poręczną zakładką. O, tutaj zobaczymy, dowiemy się, jak zrobić makowiec na kruchym cieście. Jeśli za późno się obudzicie i będzie już naprawdę za późno, abyśmy Wam taką książeczkę wysłali, to macie na dole link, możecie zajrzeć, tam są nasze e-booki i wtedy komuś możecie sprezentować e-booka, to taki prezent last minute. Wracamy do naszego kremu. I teraz dodajemy trochę mleczka kokosowego. Jeżeli będziecie mieli gęste, możecie go dodać więcej. Jeżeli będzie takie rzadkie jak nasze, to dodajcie po prostu kilka łyżek. I krem gotowy. Dorzucamy prażone orzechy. Zostawimy ich tylko odrobinę, żeby posypać krem po wierzchu podczas serwowania. I już nie miksujemy. Nie. Mieszamy, nie miksujemy i przykładamy do miseczek. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Krem gotowy, posypujemy go orzechami po wierzchu. Taki krem z fasoli to idealny deser, który nie zawiera cukru. Myślę, że jest idealny, żeby go zjeść tak sobie po prostu. Albo na przykład dołożyć do niego kilka cząstek mandarynek lub pomarańczy. Można przesmarować nim naleśniki, można nałożyć go na pierniczki, na kruche ciasteczka, na wafelki. A jeżeli dodacie... A nawet na tosty. Tak, a Albo na jeżeli... grzanki, albo na chałkę. Proszę Cię, przestań, bo ja jeszcze chcę powiedzieć, co można Fantazjujesz jeszcze za mocno? zrobić. Nie, ja bym chciała jeszcze pofantazjować też i chciałabym, żeby było na to miejsce. Albo dodajcie do tego kremu troszeczkę tłuszczu kokosowego, a wtedy nie dodawajcie mleczka kokosowego i możecie nawet przesmarować tort. O. Smacznego, na Na zdrowie zdrowie. i jeszcze nie życzymy Wam wesołych świąt, ponieważ zobaczymy się tuż przed Wigilią z przypominajką bożonarodzeniową. Dostaniecie całą playlistę naszych przepisów do przeglądnięcia, abyście mogli sobie z nami spędzić święta i przygotować coś na świąteczny, wigilijny stół. Do zobaczenia.